Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Zapraszam na drugą część omówienia drogi ekspresowej S11. W części pierwszej, którą widzicie w prawym górnym rogu oraz opisie filmu, omówiliśmy odcinek z Kołobrzegu przez Koszalin, Szczecinek, Piłę i Oborniki do węzła Poznań-Zachód. W tej części omówię odcinek z Poznania przez Jarocin, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Kluczbork, Olesno, Lubliniec na Górny Śląsk. Od węzła Poznań-Zachód do węzła Poznań-Krzesiny droga ekspresowa S11 jest poprowadzona po południowej obwodnicy Poznania wspólnym śladem wraz z autostradą A2 oraz drogą ekspresową S5. Do natychmiastowej poprawy pozostaje niewydolny i źle zaprojektowany węzeł Poznań-Zachód, aczkolwiek po rozmowie z Generalną Dyrekcją wiem, że na razie na to się nie zanosi. Na węźle Poznań-Krzesiny trasa S11 odbija w stronę południowo-wschodnią i prowadzi do węzła Kórnik Południe. Ten 14-kilometrowy odcinek został kilka lat temu całkowicie wyremontowany. Natomiast jak opisywałem bardziej szczegółowo w filmie o najgorszych węzłach w Polsce, link znajdziecie w prawym górnym rogu oraz w opisie, węzeł Poznań-Krzesiny często jest zakrokowany z powodu przeplatania się kierunków ruchu na krótkim odcinku nad A2. Potrzebna jest tutaj dobudowa jednej łącznicy półbezpośredniej od strony Kórnika w stronę Świecka w kierunku zachodnim. Obecnie z racji ogromnej liczby mieszkańców, którzy wyprowadzają się poza Poznań, węzły drogowe Gątki, Borowiec oraz Kórnik Północ również codziennie są bardzo zakorkowane. Niestety na razie nie widać szans na przebudowę tych niewydolnych węzłów. Dodatkowo przekrój dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu jest już tutaj niewystarczający. Trzeba albo zacząć planować poszerzenie S11 na odcinku z Poznania do Kórnika do 3 pasów ruchu, bo stosowne progi natężenia zostały przekroczone już 5 lat temu. Alternatywnie innym rozwiązaniem mogłoby być dodanie do planów budowy północno-wschodniej obwodnicy Poznania jako drogi ekspresowej wraz z przedłużeniem od węzła S5 z A2, czyli Poznań Wschód, do okolic Kórnika, wraz z przebudową węzła S5A2 na czterowlotowy. W pierwszym etapie taki łącznik do Kórnika mógłby powstać jako droga jednojezdniowa w ciągu drogi wojewódzkiej 434, zaprojektowana z rezerwą pod dobudowę drugiej jezdni w przyszłości. Należy wykonać prognozę ruchu, jak budowa obwodnicy jako drogi klasy S wpłynęłaby na ruch na istniejącej S11. Możliwe, że poszerzenie S11 do Kórnika nie byłoby już dzięki temu niezbędne. Między Kórnikiem a Ostrowem Wielkopolskim wnioski o wydanie decyzji środowiskowych zostały złożone pod koniec 2022 i na początku 2023 roku. Jednak wciąż czekamy jeszcze na wydanie tych decyzji. Generalna Dyrekcja liczyła, że nastąpi to na początku tego roku, co po zakończeniu badań geologicznych umożliwiłoby rozpisanie przetargów pod koniec roku. Jednak terminy wydania decyzji środowiskowych zostały po raz kolejny przesunięte. Droga z Kórnika do Jarocina zostanie poprowadzona w wariancie czwartym, czyli granatowym na mapie, a jej długość będzie wynosiła 37 km. Zaplanowano na tym odcinku budowę następujących węzłów. Środa Wielkopolska na połączeniu z drogą wojewódzką 432. Drugi węzeł to Miłosław, który powstanie na przecięciu S11 z nowym śladem DK15, który będzie miał około 7 km długości. Kolejny węzeł to Nowe Miasto na przecięciu z drogą wojewódzką 436. Pomiędzy węzłami Środa Wielkopolska a Miłosław powstanie para parkingów koło wsi Sulęcinek. Jako ciekawostkę dodam, że planowana trasa S11 na odcinku między Kórnikiem a Jarocinem będzie przechodziła na długim odcinku równolegle z planowaną linią dużych prędkości z Poznania do Warszawy. Na węźle Mieszków nowa trasa od strony Poznania włączy się w istniejący już fragment S11. Wybudowany odcinek o długości 8 km kończy się na węźle Jarocin po wschodniej stronie miasta na połączeniu z drogą wojewódzką 443. Następnie od węzła Jarocin do węzła Ostrów Wielkopolski Wschód droga S11 zostanie poprowadzona w wariancie czwartym, czyli niebieskim. Długość tego fragmentu będzie wynosiła 49 km. Planowane są tutaj następujące węzły drogowe: Witaszyce, Kotlin na przecięciu z obecną DK11 i DK12. Kolejny węzeł to Pleszew na połączeniu S11 z nowym łącznikiem, który połączy nową trasę z Pleszewem.
Łącznik, który będzie miał około 8 km długości, zostanie wybudowany do włączenia w istniejącą DK12 w okolicach wsi Brzezie, gdzie DK12 prowadzi dalej w stronę Kalisza. Kolejny węzeł na tym fragmencie to Sobótka na przecięciu z istniejącą DK11. Według analiz Generalnej Dyrekcji w przyszłości rozważane jest także doprowadzenie do tego węzła nowego przebiegu DK12 od strony Kalisza. Następnie trasa włączy się na węźle Ostrów Wielkopolski Północ w wybudowany już fragment S11, gdzie na razie jest dostępna tylko jedna jezdnia. Więc ostatnie planowane 5 km to dobudowa drugiej jezdni od węzła Ostrów Wielkopolski Północ do węzła Ostrów Wielkopolski Wschód. Na odcinku z Jarocina do Ostrowa Wielkopolskiego zaplanowane są dwie pary parkingów. Pierwsza para znajdować się będzie między węzłami Witaszyce a Kotlin koło wsi Twardów. Druga para parkingów znajdować się będzie między węzłami Sobótka a Ostrów Wielkopolski Północ. Na węźle Ostrów Wielkopolski Wschód od S11 będzie odchodziła bezkolizyjna dwujezdniowa DK25 w stronę Kalisza i Konina. Formalnie nie będzie ona sklasyfikowana jako droga ekspresowa, jednak w większości krajów Europy byłaby oznaczona znakiem D7 i właśnie taką rolę będzie realnie pełnić w sieci drogowej. Co ciekawe, ta droga ma zostać ukończona znacznie wcześniej niż S11, bo już w 2029 roku, więc najszybszą opcją dojazdu w kierunku Poznania stanie się trasa po DK25 i A2. Gdyby nie opłaty na A2, to zapewne już w 2029 roku ruch na DK11 znacznie by spadł, a mieszkańcy miejscowości, przez które przechodzi droga, bardzo by odetchnęli. Jednak obawiam się, że ponieważ A2 jest płatna, to w praktyce zdecydowana większość kierowców nie wybierze takiej trasy, tylko wciąż pozostaną na przeciążonej DK11. Dodam, że obecnie ten fragment DK11 jest bardzo niebezpieczny i wielka szkoda, że prace związane z wydaniem decyzji środowiskowej tak mocno się wydłużają. Od węzła Ostrów Wielkopolski Wschód trasa S11 jest wybudowana w przekroju dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu na odcinku 13 km do okolic wsi Strugi. Następnie podpisane są już umowy na projekt i budowę dwóch odcinków do Kępna o łącznej długości 31 km. Wykonawcami są firmy Mirbud i Budimex, a budowa zacznie się w tym lub przyszłym roku i potrwa do połowy 2029 roku. W ciągu trasy będą następujące węzły drogowe: Przygodzice na połączeniu z drogą wojewódzką 490, Antonin na połączeniu z obecną DK11 tuż obok DK25, Ostrzeszów Północ na połączeniu z drogą wojewódzką 444, Ostrzeszów Południe na połączeniu z drogą wojewódzką 449 oraz Kępno Północ na połączeniu z obecną DK11. Pomiędzy węzłami Antonin a Ostrzeszów Północ koło wsi Bledzianów powstanie para parkingów. Kolejny fragment dostępny dla kierowców to obwodnica Kępna, na której znajduje się węzeł Kępno z drogą ekspresową S8. Trasa ma 11 km długości i częściowo dwie, a częściowo jedną jezdnię. Między Kępnem a początkiem obwodnicy Olesna podpisane są już umowy na projekt i budowę 4 odcinków o łącznej długości 50 km, z czego niecałe 4 km to właśnie dobudowa drugiej jezdni na fragmencie obwodnicy Kępna. Obecnie czekamy na wydanie decyzji z RID, a ukończoną drogą powinniśmy pojechać w 2028 lub 2029 roku. 3 kontrakty będzie realizował Mirbud, a 1 Polakła. Po drodze będą węzły drogowe: Baranów na połączeniu z DK39, Siemianice na połączeniu z istniejącą DK11, Byczyna na połączeniu z drogą wojewódzką 487, Kluczbork Północ na połączeniu z DK45 oraz Kluczbork Południe na połączeniu również z DK45. Fragment z Kępna przez Kluczbork połączy się z wybudowaną już obwodnicą Olesna. Jest to ostatni jak na razie wybudowany fragment drogi S11. Jego długość to 25 km. Na całym odcinku powstał tylko jeden węzeł drogowy na przecięciu S11 z drogą wojewódzką 487. Biorąc pod uwagę, że z Olesna wychodzą aż 4 drogi wojewódzkie, uważam, że ten jedyny węzeł drogowy to zdecydowanie za mało. Jeżeli jesteście mieszkańcami tego regionu, to zachęcam, abyście wywierali presję na swoich politykach, aby władze województwa opolskiego jak najszybciej przystąpiły do wytyczenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 494, stanowiącego południową obwodnicę Olesna wraz z nowym węzłem łączącym ją z S11. Dopiero to pozwoliłoby w pełni pozbyć się ruchu z centrum miasta. Pomiędzy węzłami Kluczbork Północ a Kluczbork Południe powstanie para parkingów. Kolejny odcinek zacznie się na końcu obwodnicy Olesna w okolicy wsi Sieraków Śląski,
a zakończy na południe od Lublińca, a jego długość to około 29 km. Czekamy tutaj na wydanie decyzji środowiskowej. W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska najkorzystniejszym dla środowiska rozwiązaniem jest realizacja wariantu D oznaczonego kolorem fioletowym. Według RDOŚ za tym wariantem przemawiają aspekty środowiskowe w postaci minimalizacji fragmentacji lasów lublinieckich, które stanowią stabilną ostoję dla 2 gatunków sów oraz innych ptaków. Proponowany wariant C, czyli społeczny, według RDOŚ nie może zostać wybrany, gdyż zagraża rzadkim gatunkom 2 sów, suweczki i włochatki, koliduje ze strefami ochrony ostoi zwierząt, wpływa na pozostałe gatunki ptaków oraz ma dużą kolizyjność z ściekami wodnymi. Jednak z takimi argumentami całkowicie nie zgadzają się mieszkańcy, którzy protestują przeciwko temu, że w wariancie D trasa S11 przechodzi obok wielu zabudowań. Według nich ich głos w ogóle nie został wysłuchany. Już w 2019 roku wyrażono jednoznaczną opinię dotyczącą przebiegu drogi w wariancie C. Mieszkańcy wskazują, że zagrożenie dla 2 gatunków sów jest wyolbrzymione. Gatunki te występują licznie w Europie, a twierdzenie, że nie mogą zmienić swojego siedliska, są nieprawdziwe. Zdaniem mieszkańców decyzja o odrzuceniu wariantu C została oparta na błędnych przesłankach. Ich zdaniem wariant C nie przebiega przez strefy ochronne, a jedynie w ich sąsiedztwie. Jeśli S11 zostanie jednak zrealizowana w wariancie D, to trasa ominie Lubliniec po stronie zachodniej. Znajdować się tutaj będą węzły drogowe Sieraków Śląski, tuż przy obecnej DK11 oraz Lubliniec Północ na przecięciu S11 z drogą krajową nr 46, która prowadzi w stronę Opola. Koło wsi Jeżowa powstanie para parkingów. Dla kolejnego 35-kilometrowego odcinka z Lublińca do Tarnowskich Gór została wydana decyzja środowiskowa. Złożono od niej odwołania, jednak decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że rozpatrywanie odwołań nie wstrzymuje teraz dalszych prac przygotowawczych. Trasa będzie realizowana w wariancie drugim, czyli niebieskim. S11 od północnego wschodu ominie miejscowości Tworóg i Boruszowice, od północy Tarnowskie Góry, a od zachodu Nakło Śląskie, a następnie zostanie poprowadzona między Radzionkowem a Orzechem. Trasa S11 zakończy się na węźle Piekary Śląskie, gdzie połączy się z autostradą A1 i drogą wojewódzką nr 911. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2027-2031 pod warunkiem zapewnienia finansowania. Dla króciutkiego odcinka od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie przetarg planowany jest w tym roku. Na odcinku z Lublińca do Piekar Śląskich zaplanowane są następujące węzły drogowe. Lubliniec Południe, tuż obok obecnej DK11, Tworóg na przecięciu z drogą wojewódzką 907, Tarnowskie Góry Północ na przecięciu z drogą dojazdową do Tarnowskich Gór, Tarnowskie Góry Wschód na przecięciu z drogą krajową nr 78, Radzionków na przecięciu z drogą wojewódzką 911, a trasa zakończy się na węźle Piekary Śląskie na połączeniu z A1. Pomiędzy węzłami Tworóg a Piekary Śląskie Północ zaplanowano parę parkingów. Obecny węzeł Piekary Śląskie zostanie całkowicie przebudowany. Niedawno zostały opublikowane jego 3 nowe warianty, które są bardzo skomplikowane. Ale faktycznym problemem jest tak naprawdę decyzja o poprowadzeniu S11 do tego węzła. Każdy zaproponowany wariant przebudowy węzła Piekary Śląskiej jest po prostu zły. Błąd powstał już na poziomie planowania sieci drogowej naszego kraju. Koniecznie należy przeanalizować możliwość poprowadzenia S11 z Tarnowskich Gór albo do węzła Pyrzowice, tak jak pierwotnie planowano, albo do okolic węzła Zabrze Północ. Takie zaprojektowanie S11 pozwoliłoby na rozprowadzenie ruchu tranzytowego po obwodnicy aglomeracji. Natomiast z Tarnowskich Gór do Piekar Śląskich powinna zostać wykonana droga klasy GP, wykorzystując już opracowany dla S11 korytarz. W przypadku doprowadzenia S11 do Piekar Śląskich konieczne byłoby przebicie się dalej drogą dwujezdniową, która stanowiłaby obwodnicę Chorzowa aż do autostrady A4. Według obecnych planów wtłoczymy cały ogromny ruch z S11 w niewydolny układ drogowy, który w obliczu najprawdopodobniej permanentnej absencji estakady nad Chorzowskim Rynkiem nie ma szans go przyjąć, niezależnie od tego, jak skomplikowanego kształtu węzła byśmy nie wymyślili. Obecnie w ciągu S11 znajduje się jedynie 9 parkingów. Jedna para parkingów Tymień Północ i Południe znajduje się na wspólnym odcinku z drogą ekspresową S6 pomiędzy Kołobrzegiem a Koszalinem. Kolejne 2 pary parkingów Niekłonice Wschód i Zachód oraz Dargin Północ i Południe znajdują się pomiędzy Koszalinem a Bobolicami.
Wszystkie wymienione parkingi są kategorii pierwszej, gdzie jest jedynie parking i toaleta. Kolejna para parkingów znajduje się wzdłuż zachodniej obwodnicy Poznania. Na parkingach Skórzewo i Dąbrówka, oprócz parkingów i toalet, możemy również zatankować i coś zjeść. Ostatni parking, ale jedynie po stronie wschodniej, znajduje się między Kurnikiem a Poznaniem. Jest to mały parking, gdzie jest możliwość tankowania na stacji Shell. Docelowo w ciągu całej S11 będzie kilkanaście par parkingów. Docelowo droga S11 połączy zachodnie Pomorze przez Wielkopolskę ze Śląskiem. Trasa po ukończeniu będzie miała około 600 km długości. Na moment publikacji filmu otwarte odcinki mają 216 km, co stanowi około 36% z całej planowanej trasy. Natomiast w budowie, projektowaniu bądź przetargu znajduje się kolejne 204 km. Dziękuję za uwagę i tradycyjnie zapraszam do dyskusji. Od siebie dodam, że dzisiejsza podróż po drodze numer 11, szczególnie na odcinku z Piły do Poznania oraz z Kurnika na południowy wschód, jest bardzo męcząca i niebezpieczna. Trasa na wielu odcinkach przebiega przez tereny zabudowane. W tych miejscach musimy szczególnie uważać na pieszych. Na DK11 dochodzi do wielu wypadków. Jest tutaj również mnóstwo punktów kolizyjnych, które dodatkowo powodują, że jazda po DK11 nie należy do przyjemnych. Na pewno powstanie całej S11 to będzie ogromny przełom, jednak do jej całkowitego ukończenia jeszcze długa droga. Moim skromnym zdaniem nie nastąpi to szybciej niż w 2035 roku. Dziękuję za uwagę. Scenariusz do filmu tradycyjnie pomógł mi napisać Krzysztof Kleiner. Pozdrawiam, Radek.